No, obejrzymy. And welcome back to World of Tanks, and today I'm going to be talking about the ramping monetization inside the game and why it might have reached a boiling point where a lot of players are considering just either not supporting the game financially or alternatively just stepping away from it because it's no longer feasible for them to be able to keep up with. Wargaming are effectively turning die-hard World of Tanks fans and tank collectors into cash cows, which frankly they have been milking this year already far more than they deserve. In 2023 I made a video where I detailed pod względem zmian i ilości w grze, pod względem takiego balansu, pod względem dostarczania nowego kontentu, w 100% się zgadzam. W 100% się zgadzam, bo ja wam mówiłem, że ja do paczuszek nic nie mam, jeżeli stoi za tym całe zaplecze, tak? Jeżeli stoi przy paczuszkach całe zaplecze, widzowie, to można to na spokojnie robić. Jednak jeżeli tego zaplecza nie ma, no to jest, wiecie, no to już jest takie wyciskanie cytryny do ostatniej kropli, nie? Zgadzacie się ze mną, czy nie? Dobra, musimy sobie pogadać. Ja wiem, że powiedziałem, że idę, więc 6 osób mogła pójść i zrobiłem je w jajo, ale co wy o tym sądzicie? Widzowie, całkiem serio. Co wy o tym sądzicie? Pokaż te pazurki, hihi. Nie interesują cię teraz moje pazurki, interesuje cię system paczek i tego, jak to wygląda w grze World of Tanks, bo to jest mega pojebane. Według mnie trochę WG przegina. Wiesz, gdyby to szło z wydawaniem nowego, fajnego, dobrego kontentu, że jest event za eventem, nowy, odświeżony, a przez 3 lata mieliśmy bardzo dużo odgrzewanych eventów, i nie było widać zupełnie pracy nad nowym, bo zobaczcie to. Ziomeczki z Wargamingu powiedziały, że Mirny już dostaje cancela i że nie wróci, że nie będzie Mirny, po czym zrobiły nam event, w sumie to z Mirny, tylko że pozmieniali kilka rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Rozumiecie teraz, o co mi chodzi? Albo na przykład Wafel, który tam był przez, nie wiem, tam kilka lat, czy Mirny przez kilka lat. No to mnie troszkę, to mnie mrozi, gdzie jest balans, gdzie są mapy i tak dalej. Znaczy się, on tutaj będzie, z tego co już wyłapałem, Jezus, jaka stopklatka, przepraszam, William. Zobaczcie na stopklatkę. Jakie przerażenie w oczach. W każdym razie, to, że ceny rosną, to jest akurat nic nowego. Porównajcie sobie ceny wszystkich rzeczy, które były 4 lata temu, a które są teraz. Niestety od tego nie uciekniemy. Każda korporacja będzie zwiększać ceny, wszystkie firmy będą zwiększać ceny swoich produktów, inflacja, te sprawy. No, dużo się rzeczy pozmieniało na świecie przez COVID-a i przez te ostatnie kilka lat, nie mówiąc już o tym, co się dzieje gdzieś tam po drugiej stronie. Siema Carlos, dzień dobry. But let me tell you, Witam z since rajda. 2023, the game has got a lot more expensive. In 2023, I estimated that it would cost you between about £900 and £1,066 to be a tank collector inside World of Tanks, i.e. Boli, to jest duża kwota. Get everything that you possibly can, and that was if you managed to get the auctions at min price. However, so far this year, Wargaming have already made it so it costs you about 30 hours of your life, or 38 hours of your life, and about £350 to be a tank collector in the first 39 days. So that's incredibly alarming that already to be a tank collector inside the game, in the first 9% of the year, you will have already spent a third of what you would have been to be a tank collector in the entirety of 2023. Now, if this cost kept up, it would end up costing you about £3,700 if you wanted to get every single one of the vehicles at the cheapest possible price for the entirety of 2025. However, to be fair, let me add a caveat that a large amount of this comes from the 100,000 gold that people bid to be able to get the WT-E100. Widzowie, czy ja jestem zadowolony? Widzowie, czy ja jestem zadowolony z tego, że kupiłem wafla za 100 000 golda? Czy uważam, że to jest rozsądna cena? Nie. Czy uważam, że to dobry pomysł, że Wargaming aż tak limitowało wafla po takiej cenie? Nie. Czy cieszę się z drugiej strony takiego, nie wiem, zasilenia konta tym czołgiem przez pryzmat tego, że kiedyś ten czołg był i mogę sobie nim wyjść do gry i pograć? Tak. Więc widzicie, no tutaj na pewno wszystko będzie zależeć od tego, w jakim miejscu się znajdziemy.
Niektórzy będą bardzo, ale to bardzo zażenowani, bo chcieliby mieć takiego wafla, a nie mają, ale Wargaming powiedziało, że on będzie jeszcze kiedyś dostępny. Wargaming are going to be producing every single month. But I'll hold my breath because we do have assembly shops every 6 months, right? And the result is that clearly the World of Tanks Idziemy community pograć i is później just to obejrzymy? No, dzięki kurczę. sick of it, with 2/3 of the players giving a big thumbs down to To by się zwróci trochę, bo możesz sobie zrobić z tego content, w sensie mi się i tak nie ma co zwracać, bo to wszystko z paczek od Wargamingu. Wargaming for their recent Serpentine boxes Wiesz, video. co chodzi? How have we got to this position where Ej, dobra, ale ja jestem tylko cząstką, nie? Patrz. Ja jestem tylko jakimś tam turbopromilem, który dostał fant od Hero Wars, od World of Tanks, nie? Wiesz, ja jestem tam jakimś mega promilem, nie? I co w przypadku osób, które musiały tego golda kupić lub wydać na niego swoje pieniądze? Walnij sobie kawę? Walnę. Zaraz już jedną wypiłem, wiesz? Ale pomimo tego, że nasz CSK-ów jest mało, czy tam CR-ów, to wyobraźcie sobie, jaka była chmara, jakie było zainteresowanie, że to zeszło w 4 minuty, pomimo tego, że były problemy ze 2/3 sklepem. of players are bold enough to give Wargaming direct feedback on their video, To nie musiały. and where we're at a position where I'm talking about spending literally thousands of pounds to just collect the vehicles every year as you go along. Well, let's break it down. I'm now going to give you a history of ramping monetization inside World of Tanks. So, originally, the first premium tanks that Wargaming To jest ever mega sold ciekawe. were worse than Tech Tree Patrzcie tanks. to. However, although it has been buffed many times since, really wasn't as good as a Tiger 2 or an IS-3. But better examples would be vehicles like the Ej, bez kitu Luwe dostawał bufy? Mi się wydawało, że ten czołg kurwa w ogóle bufów nie dostawał, ej. Widzowie, Luwe dostawał bufy? Nikt nikogo nie zmuszał? Oczywiście, że nie. IS-6 that were worse than their Tech Tree counterparts, but they had preferential matchmaking. What this preferential matchmaking meant Dropy na is żetony, that they didn't kurczę. have to meet tier 10s, they only met 6s to 9s as tier 8 premiums, and this was their advantage. They could be worse than tier 8 Tech Tree tanks because Tak. they had better matchmaking. Dobra, widzowie, czy ktoś z was grał kiedyś czołgiem z preferencyjnym matchmakingiem? Nie wiem, FCM, IS-6, na początku, 10 lat temu. Graliście? I dało się tym grać, prawda? Było to spoko, dało się tym grać bez większego problemu, były FCM-y, były IS-6, grało się tym mega fajnie. Do momentu, kiedy wyszedł Defender i Patriot, cała równowaga i sam plan monetyzacji tutaj Wargamingu zupełnie się zmienił. Bo tak jak Quickie Baby tutaj powiedział, te ósemki były albo na tym samym poziomie, albo troszkę gorsze, więc wiesz. Kamil, co myślisz o banie Ludwik 9.6? Tak. Accordingly, the tier 6 and the tier 7 tanks that met them didn't really mind because, hey, this is a KV5. I can pen its radio Libertę operator jeszcze? again and Jeszcze again and Libertę, again. ale Libertę troszeczkę odstawał, nie? And the IS-3 didn't mind meeting a KV5. They probably think it's just a big tasty snack. Again, pen the radio operator. Jezus Maria, KW5 w dzisiejszych czasach to jest typowy memtank. To nie jest czołg do zarabiania kredek, The sorry. KV5 had such bad standard pen that it could barely pen its frontal armor. But the funny thing is that people still played those premium tanks because they were your ticket to making millions of credits. And so everybody was happy. The tier 6, tier 7 tanks were okay because when there was a premium tank in the game, it was a good opportunity to get extra experience. The Tech Tree tanks were happy because even though Jimbo on the other team had ponied up $40, they didn't have an advantage against them. And the players playing them were happy because they were Kawusia, making Kawunia? millions of Chcemy credits. zrobić borówek? Drugą? Also, I'd To like może to za highlight godzinę, that co? all of these premium tanks, they were available for Ja widzę KW5, to zarabiam farmiąc ją, no ale to mówiłem w tej formie do grania, nie? gold. That was Ciao, Kimbo. Wargaming's main way to monetize their game. This practice remained for possibly the first couple of years of World of Tanks, maybe the first even 3 years of World of Tanks, and then we saw a big change, where premiums became just as competitive as Tech Daj Tree linka do tanks, tego and filmiku? they No were wejdź sobie available kanał for Quickie money Baby, no rather już than nie bądź gold. tak leniwy, no This co was ty. the instant divide. The Wargaming now deemed the gold that was already in the game was not a good way for them to monetize and to take your money, because when they released new content, if they just put it out for gold, they didn't actually get cash flow
into their accounts. And so now with saturation with gold inside the game, Nie wydaje mi się, że jest jeden do jednego, tak jak on mówi, że Wargaming nie kaszowało z Golda hajsu, dlatego postanowili wrzucić te premki. Wydaje mi się, że po prostu wraz z rozwojem gry myślisz nad kolejnymi sposobami monetyzacji, czyli chcesz tego więcej i więcej i więcej i więcej, żeby potencjalny klient nie był zamknięty tylko w jednym aspekcie, czyli że może wydać swoje pieniądze na złoto lub na jakieś tam mniejsze czołgi, tylko chcesz jak najbardziej poszerzyć swoje portfolio sklepu premium, tak? Oplutet? Nie, no nie oplutet, odpowiedziałem ci. Hard cash through the premium store. Not really the devil. I personally think that having currencies inside the game to dissociate you from actually having money to what you Spierdalaj, kundlu. is even worse. Imagine if you went and you, for example, moved a crew and instead of saying 50 gold, it said 50p. I'd probably be a lot less inclined to do that, although who am I? Oglądamy sobie merytoryczny filmik. No podszedłem do tematu tak samo jak ty podszedłeś. Jeżeli zapytałbyś się mnie w normalny sposób, to bym ci odpowiedział obszernie na to, ale że masz we mnie wyjebane, to ja mam w ciebie. Szanujmy siebie i swój czas, tak? Unfortunately, new premiums that went into the game were not just as good as tech tree tanks, they were also bundled with other content that you perhaps didn't want. This was by far the most frustrating thing that Wargaming had done so far. I thought it was okay if tech tree tanks lose their preferential matchmaking and they are just as good as other tech tree tanks, but Ej, widzowie, chyba nie wyszedł żaden, a ty masz wyjebane widzów i rygujesz czołgi, liżesz dupę cycekom, Ludwik to jeden dostał bana, a ty co, liżesz dziąsło? Dobra, weź wypierdalaj z tym spamem, gówno, chuj ci w dupsko, śmieciu jebany. Started to make it so that they didn't just cost £25, £30. Wargaming made it so they cost £50 and you had to buy a load of premium time credits, useless stuff like that you may or may not want. And let me clarify, this wasn't just for rare exclusive tanks that hadn't been available before, this was for just your regular run-of-the-mill releases. Accordingly, the World of Tanks community reached their first monetization boiling point, where they were calling Wargaming greedy, asking whether this game was truly trying to be free-to-play, and not even just that, whether it was being... Słuchajcie, ogólnie to jest... Ogólnie to jest mega ciekawy koncept, bo gry free-to-play mają ciężkie życie. Otóż chyba nie możemy oczekiwać od tego, że gra free-to-play będzie w 100%, że tak powiem, free-to-play. Wydaje mi się, że zawsze będziesz musiał zapłacić za progres, nawet jeżeli gra nie jest pay to win, tak? Jest free-to-play, ale nie jest pay to win, czyli tutaj odcinamy na razie zestaw paczek, bo paczki to jest zupełnie co innego, tak? W World of Tanks masz kilka takich mechanik, z których możesz skorzystać, robiąc dobry czołg. Jakie były świetne czołgi, widzowie, w maratonach? Wymieńcie mi świetne czołgi, jakie były w maratonach, słucham. EBR definitywnie top 1. Skoda? Nie wiem, czy Skoda była. Skody chyba nie było. Grom był, świetny czołg. Burasek? Topka. Progetto? Topka. Subyło? Chyba Subyło. 832 już było w tym maratonie płatnym. 832 było już w tym płatnym maratonie, widzowie. Bo tam trzeba było zapłacić golda, żeby móc coś zrobić. Siema, Łukasz, dzień dobry. Więc szpatułka też była, SKPTK, więc topka czołgów, Skorpion też był i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, nie? Czyli topka tych czołgów premium była dostępna za darmo, jednak Bezeta była tylko w paczkach, nie? XM był tylko w paczkach. Więc tutaj możemy się kłócić, czy to jest pay to win, czy nie. Bo czołgi na tym samym poziomie, te topowe, też były niedostępne dla graczy free to play, jeżeli nie wydajesz pieniędzy. No więc tutaj możemy mieć różne zdania na ten temat. Fair on its consumers. In turn, this feels like a literal lifetime ago, but 9 years ago, I went to Cyprus with Jingles. There was Rita there with New Multi-Show there. There's a few other creators there who I unfortunately can't remember now. But we actually had the privilege to sit down with Victor Kisley and talk about
the issues of World of Tanks. I have to admit, back in 2016, I very much felt like a deer in the headlight. I was definitely a little lost lamb in this kind of content creation space that I'd only really been truly in for about 3 to 4 years. I think I was also humbled by just being there in Wargaming's presence, something that has definitely completely worn off now. We also have to consider that in 2016, this game was still on the up. It hadn't peaked. That was, funnily enough, the year that it did. Long story short, due to me and the other creators at that summit, Wargaming in turn promised that all new content going into the game would be available for a fair price and wouldn't be bundled with other content. And for a time, it was good. Although, as you're going to see, it didn't really last too long. As Wargaming's new... Każda firma będzie chciała zarabiać i każda firma będzie na maksa... Bo to jest trochę tak jak... wiecie o co chodzi? Przesuwanie... Popatrzcie na to. To jest mega ciekawy scenariusz, co się stało z World of Tanks i z monetyzacją World of Tanks. Nie uważam, że jest na tragicznym poziomie, ale nie jest też idealnie i nie jest też dobrze. Już wam... Ile łącznie będzie dropów do zgarnięcia? O Jezus Maria, Wendy, wykrzyknik dropy, tam masz cały arkusz z rozpiskami, ile żetonów każdego dnia możesz zgarnąć od początku lutego do końca lutego. Bardzo ładna tabelka, wiesz? To sobie zobacz. I zobaczcie to. Od samego początku w World of Tanks mieliśmy stopniowy progres i stopniowe przesuwanie tej granicy. Nie? Tutaj jakieś paczki weszły, tutaj coś, tutaj coś, tutaj coś, tutaj coś. No i w końcu od tego 2015 roku, jak sobie popatrzycie na tę monetyzację i na to, co się dzieje teraz w grze komputerowej, no to jest to olbrzymi przeskok. Ale nie było to tak odczuwalne w momencie, gdy to postępowało. O, tak to nazwę. Monetization tactic was that premium tanks became better than tech tree tanks. I'm looking at... Był pierwszy rzut, czyli był taki boom, takie walnięcie w 2015 roku i potem znowuż stopniowo, nie? You, Object 252, you defender, O, although hilarious. oczywiście. Quickie Baby grał wtedy grę, więc może się wypowiedzieć na ten temat. Jak zachwiało to balansem gry wprowadzenie Defendera. Now, 8 years later, you can get that thing available for bonds. If that doesn't show you power creep, I don't know what Dokładnie. does. This was by far and the biggest thing that I think... Ale najlepiej to widać na przestrzeni tych lat, które minęły, jak się wszystko pozmieniało. Jest niesamowite. Something that we've become completely jaded to now, in all honesty. It's amazing when I think about this, that each one of these events, as they occurred, really frustrated the player base. And now it's just something that we've just become... Ja bym też nie mówił za całe community, nie? Bo pewne rzeczy komuś się mogły bardzo podobać. Completely used to. It's honestly pathetic, and I totally understand why so many people this was kind of like the breaking point for them as to why they quit World of Tanks year on year, and why frankly the game just doesn't have the player base that it used to. Ja bym chciał tylko dodać, że niekoniecznie gracze odchodzili, widzowie, czy ktoś z was miał przerwę, bo to też jest mega ciekawe i warto o tym napomknąć, jako dopełnienie tutaj tego, o czym on mówi, nie wiem, czy będzie też o tym mówił, ale czy ktoś z was, kochani, miał przerwę w World of Tanks dłuższą niż na przykład pół roku lub rok? Okej, mieliście przerwę w grze komputerowej, super. Znaczy super, nie super. Rok, 2, 3 lata część z was miała i to widzę, że lwia część. I teraz mi napiszcie, dlaczego. Bo ja już prawdopodobnie wiem. Mogę wymienić trzy rzeczy, mam do wymienienia 3 rzeczy, które najbardziej pewnie was frustrowały. Znaczy to jest akurat... CEO chyba jest Ukraińcem, Krzysztof, więc to troszkę tak, wiesz... Znudzenie, RNG, życie główne, dosyć syfu na randomach, okej. Ja nie miałem czasu pracy, to jest akurat taki niezwiązany z grą scenariusz, nie? Cześć, Kowal. Mi się wydaje, że dokładnie... Dziękuję. Dzień dobry, Kowalu, witam gorąco i dziękuję za 4. miesiąc, pozdrawiam od serducha, dziękuję. Znudzenie i monotonia jest jedną z podstaw, czyli brak planowanego kontentu
rozwojowego, żeby utrzymać gracza, pomimo tego, że tych eventów jest dużo, to są to często przeklejane rzeczy z poprzedniego roku. Czyli nudy. Okej. Drugą rzeczą będzie frustracja na randomie. I ta frustracja niekoniecznie musi wynikać z tego, że ktoś gra OP czołgiem. Tylko frustracja może wynikać z braku balansu, jeżeli chodzi o mapki, czyli zrobienie terenu, syfu, z braku balansu w matchmakingu samym, czyli ciągle cię rzuca gdzieś tam +2, +1, dodatkowo grasz sobie stokowym czołgiem, więc masz problem, wiecie, jakieś chore, toksyczne mechaniki, takie jak stun odarty, wypełnienie tego matchmakinga stunem i wydaje mi się, że tutaj raczej większość osób będzie reagowało na to negatywnie, niż to, że na przykład te premki stały się lepsze, ale rozumiem jego punkt widzenia, tutaj do tego materiału jest to jak najbardziej w 100% uzasadnione i ma też swoje pokrycie w realiach, dlaczego ludzie odchodzili z gry. Then something really big happened in 2017, and that was No. the first loot boxes inside World of Tanks. You got gold, you got premium time, you got credits, and you also had the chance of collecting the insanely rare Type 59, something now that... I tutaj Wargaming, jeżeli chodzi o ruch z paczkami, zrobiło turbo szefowy. Zrobiło ruch turbo szefowy, bo wrzucili czołg, który nie pojawiał się w ogóle w sklepie od samego początku gry. that people don't even bat an Siema eye Hughes, at. dzień Now, dobry. this was not Wargaming's creation. Lots Wykrzyknij of other konkurs companies Pablito. inside the gaming Macie industry were using podpięte loot box widzowie nad mechanics to streamem. try and monetize their audience in new ways, frankly blurring the lines between gambling and video games. And while, to be fair to Wargaming, the value of at least gold that you get from the loot boxes has always been pretty good at Christmas. Yeah, things would change. Firstly, the very first boxes that happened, there was no indicator of a chance to be able to get the loot inside. Now we know that there's a 2% chance to be able to get a tier 8 or a tier 9 premium from the boxes. Czyli o That co was chodzi? never the case Czyli o co chodzi, widzowie? Nie wiedzieliście, jakie macie szanse na to, że zgarniecie maszynkę, otwierając skrzynkę. in 2017. There was no bad luck prevention as well. So you in Tego theory też nie could buy było. hundreds, if not 1,000 boxes and I nie mieć possibly, nic. if you're really unlucky, never get one of the tier 8s. And Ja I genuinely had people message me saying that they had spent thousands of dollars to be able to get a Type 59 with no luck. And I just wonder at what point somebody realizes it's just not worth being a collector in this game. Now, after constant begging and begging and begging for a few years, Wargaming slowly added mechanics to make the loot boxes fairer. Ładnie wygląda dla They kontrastu, added widzowie. in, percentage chances, so you knew exactly what you were going to be able to get from the loot boxes. And they also added a bad luck prevention mechanic, so that if you bought 50 boxes and you hadn't got one of the tanks, Pewnie you tak, got Hayden, one of the tak. tanks, and one of the tanks that you didn't have would Na drop. bank to Although the było issue is, unijnymi did regulacjami they do spowodowane. this because they wanted to be more fair? Na pewno było to spowodowane unijnymi regulacjami. Każda firma by wolała, żebyś kupił więcej paczek i nie musiałaby ci dawać nic w zamian, jakbyś był unlucky. No tutaj, no. To their już player muszą. base, or did they do this because they didn't want to 16 try and Przemek. accept legal ramifications? As, for example, you still can't buy loot boxes in Belgium. And just a passing mention should be Okay. made to, with the recent A we black Francji market można? offer, Bo I we Francji z don't CS-em jest believe troszeczkę people in inaczej, Belgium nie? could even spend 7,500 gold for the final offer to have a chance of being able to get a vehicle. Which means that if you're a tank collector from Belgium, you missed both of the new vehicles and not just one of them. So, while the initial Christmas boxes once a year wasn't really the biggest of deals, Wargaming have now released multiple worse boxes. Belgii jest every problem w single FIFA? year. Czemu? Boxes without gold. We are collecting things that you may not want, like credits or premium time. How many of you out there have like hundreds, if not thousands of days of premium time? That's literally just sunk. Sprawdzam. Sprawdzam, widzowie. Dobra, Z2, muszę zrobić te referaty. No to lecisz. A Hero Warsy dziabnąłeś? Dziabnąłeś, nie? Naprawdę nie rozumiem, jak można być takim jeleniem, żeby wydawać prawdziwą kasę na darmową grę i to w takiej ilości. To jest bardzo proste. To, że ty tego nie rozumiesz, nie oznacza, że to jest w jakiś sposób wadliwe. Po prostu ludzie mają takie podejście, że jeżeli spędzają przy czymś dobrze czas, to są w stanie zapłacić za pewne udogodnienia lub też lubią nowe fanty. To jest logiczne, bez przesady. Aż tak bym tutaj hardkorowo nie podchodził do tematu, bo ja sam na przykład na drugim koncie wydaję pieniądze na WOT-a.
Okej, moja sytuacja może być troszkę inna, bo ja na tym opieram, wiesz, tworzenie też tutaj treści w internecie i tak dalej, i tak dalej. Ale co do dni premium, to mam 2782. To troszkę wystarczy mi. Wystarczy mi, widzowie, na kilka grubych lat. Cost inflation that Wargaming are adding for you to be able to collect the tanks as you go along. And talk about collect the tanks as you want as you go along. Wargaming added in lots of vehicles into these multiple box windows, and it's not just like Christmas where all of the tanks are new with tanks that you possibly don't want. Do you really want to get something like a Panther 88 if there's a brand new vehicle inside the boxes? Of course you don't, but Wargaming No pewnie, że realized nie. by To też wam o tym często fleshing out mówię. the boxes and putting that total box possible price up to kind of like the $400 mark, that they in turn effectively force everybody to be a tank collector in the game, so that when new boxes come out, that you don't have to spend as much to be able to get the new tanks that you may want. The No next tak, dokładnie. crazy level to this, and one of the most pathetic things, honestly, that I think that Wargaming have done, is they've added in their first clone tanks into boxes. Now, what this is... Zanim... Nie mam zielonego pojęcia, co on powie na temat klonów, o której będą dropy. iPack o godzinie 16. Nie mam wpisane w tytule? 16:00 napiszę. 16:00, proszę bardzo. Dobrze, że mi powiedziałeś, o 16:00 ruszają dropy. Muza jeszcze ciszej? Myślałem, że jest cichutko. A, dobra, okej, już ciszej dałem. Słuchajcie, jedna sprawa co do klonów. Ja nienawidzę idei klonów. Dla mnie idea klonów jest totalnie wypaczona. Bo powiedzmy, że masz czołg Skodę T56 i wychodzi ci tutaj zarąbisty turbo skinek, zreskinowana Skoda, która nazywa się Ion, przepiękna, ale kurwa, ty już masz zrobiony moe na tym czołgu, 1, 2, 3. Masz zagraną na nim masterkę i fajnie, i się cieszysz i chciałbyś po prostu przerzucić ten skin. To nie możesz, bo to jest ten sam czołg wychodzący w postaci większej monetyzacji, bo czołgi będą dużo wyżej wyceniane niż skiny, więc tutaj hajsowo Wargaming podeszło do tematu w ten sposób, mi się to personalnie nie podoba. For example, you have a A zobaczymy, co on powie. a tier 8 Italian premium medium. And Wargaming probably thought, this is a good... A, i jeszcze zostajesz nie dość, kurde, że... I słuchajcie, i to jest nie dość, że płacisz swoje pieniądze znowu za ten sam czołg, to jeszcze... Cholera jasna, no dostajesz go z innym skinem i masz dwa te same czołgi, tylko że inaczej wyglądają. No dla mnie to jest głupota. Good tank. It's very desirable. Mam dwie Skody, dwa strony i trzy mucy. Po co to? A fancy Po paint co to? job. And let's just forget about the fact that we already have a style system in the game. No. There was absolutely nothing preventing Wargaming from just releasing a fancy... Nie no, powstrzymuję. Hajsiwo, bo skina sprzedasz za 2 razy mniej. Tak? Skina sprzedasz za 2 razy mniej. To jest problem. Ja też mam 2 buraski, ja też mam 3 mucy, ja też mam 2 szóstki i tak dalej, i tak dalej. Idea klonów drzewkowych to jest porażka, jak myślisz? No właśnie o tym mówiłem przez 5 minut, że jest porażką. Why not just sell the tank at the same time as releasing a legendary style? But the real answer here is that when Wargaming make a legendary style, they don't want to just make $10. They don't just want to make $20. They want to sell you that legendary style as a whole new clone vehicle. No i mówi dokładnie o tym samym co ja. Ja ten temat, widzowie, na streamach poruszałem multum 50 milionów razy. And apart from the argument that you've got 2 vehicles now that you could say play in front line, if of course you're willing to train up 2 entire crews for the tanks, Wargaming's true master plan came to fruition, and that is that they wanted to have loot boxes so often throughout the year that they wanted to put in like 1 new Ale to tank, nie jest pierwszy filmik o tym, człowieku. or maybe possibly 2 new tanks. But then people would only have to buy 50 or 100 boxes if they're a tank collector. So let's put in 1 new tank, 2 new tanks, and then let's just clone a tank that we already have, give it a free, a fancy skin, and then now people will have to buy 150 boxes, and they'll already have to have that tank to be able to get it. This is just absolutely bonkers.
And we can take a look at the most recent lunar event, for example. There is a borask here, which is called a miel. If you want to get one of the 3 new vehicles that are inside the loot box. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Musisz, kurwa, jak masz pecha, to musisz wypierdolić tyle hajsu, że to jest hit, jeżeli nie masz tych czołgów. Even if you have a borask already, you might Pokrzam get a kuki, miel wszystko after jest u buying góry. 50 boxes. W linku u Wargaming góry know wszystko macie. perfectly well what they're doing. They're intentionally inflating the box's price. It's the ultimate in lazy to just take a tank that you already have and just give it a style which they have a system inside the game that they could be able to use because they frankly just want to make $50 from you effectively as a tax for content that you already have. So I'd like to ask the question that who are these boxes good for? Well, if you're somebody who just wants one tank, it's clearly bad. If you're not a tank collector and you don't have all of these vehicles and you really want to get the Kampfpanzer Erich concept, then you might have to end up spending enough currency to get 400 boxes, which is roughly about $400. Now, that is if you're pretty unlucky. You might get it the first time after 50. On average, if you had none of these vehicles, you'd have to spend $200 to have a 50-50 chance of being able to get the one that you wanted. But when you see that all of this extra stuff that's inside the boxes is not what people want, how close are you getting to frankly just gambling inside a video game to be able to get a tank? Whereas years ago, you could literally just buy the vehicle when it was released. Nie. Nie możesz zrobić klonów, które będą lepsze lub gorsze. Nie, to jest jeszcze głupszy pomysł, znaczy głupszy, to nietrafiony, o tak to nazwę. Nie, bo to nie będzie ani nowa maszyna, ona po prostu będzie ciutkę lepszym lub gorszym tym samym czołgiem i ludzi to będzie frustrować. Ludzi będzie frustrować, jeżeli dasz lepszy czołg klonowy, to będzie ich wkurwiać, że kupili go za kasę, a tutaj wychodzi coś lepszego w paczkach. Jak dasz gorszy, no to w drugą stronę, nie? Nie. WG na PC i tak wprowadziło reskiny późno, bo na konsoli to jakieś 5 lat temu już było. Bo dla Wargamingu Blitz albo konsola to też są takie playgroundy do testowania różnych mechanik i rzeczy. Where $50 is not enough to be able to buy what you want inside a video game. These boxes, as I've mentioned, also bad O człowieku, tutaj jest ciekawa sprawa. $50 is not enough. Czasy się zmieniły. $50 teraz, jeżeli chodzi o gierki, to jest gówno pieniądz. Jeżeli Rockstar wypuści swoją grę za 400, to niedługo wszyscy producenci gier będą wypuszczać gry za 3-400. Daję wam gwarant. These boxes, as I've mentioned, also bad for players who want new gameplay. If you've already got a Borask, you don't want another one for $50. Przecież tak było z T832 i Rambo. Mówisz o statystykach. Nie, T832 jest dopierdolonym czołgiem, jakby co. Tam po prostu charakterystyka się zmieniła, coś ci zabrali, coś ci wzięli. Rambo byłoby zajebiste, gdyby Wargaming nie wprowadziło zmiany z... Boże... Ale tutaj my mówimy, to w ogóle poruszasz temat czołgów drzewkowych do czołgów premium. My tutaj mówimy o czołgach premium do czołgów premium, Arturo. Więc twój argument też jest totalnie nietrafiony. A Rambo byłoby zajebiste, gdyby nie znerfili mu staby na ostatnią minutę. And more importantly, with these recent boxes, they're bad for everyone because Wargaming is selling the Škoda T56 and they're selling the Miel. And let's watch Wargaming's video about what they have to say about the Škoda T56, which is the first tank that they Siema Jacek, dzień dobry, witamy gorąco. Siemano, dzięki za rajda, miłego granka. Škoda T56. Yes. One of the most desirable premium tanks in the game. Wonder why it's desirable. It has absolutely nothing to do with the fact that it is completely bonkers OP. It has an average win ratio of 52.64 on the standard one and 55% on the one with the funky skin, as well as it doing as much average damage as some people do in their tier 9 heavy tanks, as it does 460 damage twice in 3.5 seconds. Ja będę musiał coś zjeść, widzowie, i lecimy już z gierką. People are buying them and gambling to be able to get them because they're overpowered. So who are the boxes good for? I guess they're good for collectors. Wargaming releasing more vehicles mean you can collect more tanks inside the game.
And I guess if they're fun tanks, that's a good thing, right? More Co to za strona? Twitch.tv. Kurde, nawet nie wiedziałem, że był wafel do zdobycia. Byłem 2 miesiące na... A, to i tak dużo nie przegapiłeś, bo byś pewnie go nie kupił. W sensie, był taki speedrun z wafla, że to hit. Wołowe statki są podobne, ale różnią się od siebie. Mają na przykład dłuższy czas przeładowania, ale tak kiedyś było. A, mówisz o klonach, okej, dobra, rozumiem. content for you to build. Nie wiem, minionek, o co pytasz. Nie wiem, o co pytasz, mordeczko. Siema, Radik, dzień dobry. To enjoy, to be able to go along with, if of course you have the cash to be able to keep up. But really the conclusion is these boxes, they're good for wargaming. Wargaming have found a way to release minimalistic amounts of new content while recycling or even copying old content, fluffing it up with stuff that you really just probably don't even want to have inside the game, and charging you brand new AAA game prices to be able to get your hands on it. So my question to you, Dawidek, the World of Tanks dostaniesz po ryju, community kurde, is, jeszcze źle can you wpisałem. even be a Jest Dawidek? collector inside World of Zobaczmy, Tanks czy ma anymore? follow. Because No! in the recent Black Kocham Market cię, Dawid. event, Wargaming W released końcu, kurwa. 2 new vehicles, aka 2 new clone tanks, the White Dragon and the Stone Sentinel. And you rolled the dice for your 7,500 gold. You maybe got a clone of a tank that you already had. But even if you're Muszę a collector Dawidkowi who powiedzieć, has że musimy w połę polatać, bo mam nowy bullet. Czy będzie dostępny WOT? Będzie. absolutely everything possible in World of Tanks, you could not get both vehicles. And if you're in Belgium, you couldn't get either of the vehicles. Meaning that even if you were the most diehard of diehard World of Tanks collectors, there was no possibility to get both the White Dragon and the Stone Sentinel. And I would not Ja na przykład nie dostałem, widzowie. Ja nie dostałem Stone Sentinela, ja dostałem tylko White Dragona i nie mogę go dostać. I co teraz mam zrobić? be surprised if Wargaming do make those available inside loot boxes in the future, or in some kind of an event where Wargaming have now planted Nie mam. that seed in Po all of prostu their nie mam. tank collectors' minds that, whoa, the White Dragon or the Stone Sentinel was the one that Poczekać? got away. No, a How am kto I wie, going czy to be able będzie to get it in ponownie? the future? But Nie wiesz really, tego. I think Wargaming did a lot of damage here, because for a lot of tank collectors, and let me know in the comments down below if you were one of them, this was the first ever time in World of Tanks history that you had absolutely zero opportunity Tak. to be able to get a new, or at least clone tank. I też So byłem I genuinely wkurwiony. don't even think that you can be a collector in World of Tanks anymore. So now I'd like to question just how far has the bar No fallen? jest plute. How have we got Ej, from a jak na razie to ze wszystkim się zgadzam, tylko uważam, że tam troszeczkę za mało informacji zawarł w tym początkowej części filmu, ale jest okej, jest stage super. where you could buy very balanced premium tanks that were not really bad for the game for gold, to now being in a stage where Wargaming are selling, well, at least they're removing tanks. Znaczy jest taki jeden czołg, który jest zły dla gry, jest za golda i był za golda, jest to L7. Bringing them back 6 years later, selling them for 100,000 gold, and releasing loot boxes after loot boxes after loot boxes with just cloned tanks that they're too lazy to just put in the game. Ja ogólnie same lootboxy byłbym w stanie przełknąć, jeżeli za tym by szła duża praca w formie nowego kontentu i balansu. Niestety 3D style. tego nie ma. We have reached an all-time low for World of Tanks with regards to how monetization affects the game. You have to gamble to be able to get overpowered tanks that every time they go into the game, frankly, just make the game worse, while picking up clones of vehicles you already have to Na konsoli jedyne co różni na przykład jest 6 od Reskina, to ilość zarabiania kredek, bo ma 75% zarobku. To jest mega ciekawe. Ale to już też będzie w stanie irytować ludzi, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, na serwerze chińskim była taka sytuacja, gdy wypuścili złotego Type'a 59, który tam miał dużo większe procenty zarobków niż standardowy. I jak było jeszcze TK, to ludzie go tam odholowywali na starcie, be nie? able to have a chance of just getting the new content. And the next question is how far can Czemu it to fall? oglądamy w 720p? Well, probably quite far, and that is because if you watched my video from 12 days ago where I was talking about how on the Chinese server that they actually had different tiers of loot crates.
There were bronze boxes, silver boxes, and gold boxes, and the only way to be able to get the silver and the gold boxes was to gamble to be able to get them inside the bronze boxes. And so it was like a whole tiered loot box system where you had to get lucky to even be able to get the boxes, and then when you'd got the better boxes, you had to get even more lucky to be able to get more of the tanks that you actually wanted. And without a shadow of a doubt, Wargaming would love to do this. The monetization department would love to do this, and it's just about whether we as a player base sit back and actually take this rampant monetization to decide as to whether you still want to be a cow that is in the stable getting milked, or that's actually a pretty good slip there, maybe mielked, right, with these clone vehicles, or whether any single one of these aspects over all of the years. To jest bardzo duży problem, bo wydaje mi się, że cała rzesza ludzi, jak zobaczy coś nowego i fajnego dla nich, to i tak bez większego problemu będzie chciała to kupić. I takie, wiesz, odgórne tutaj poruszenie całego community, że nagle nic nie kupują, żeby coś ugrać, moim zdaniem w World of Tanks nie ma żadnego... to się po prostu nie zdarzy. Słuchajcie, cała chmara ludzi, która gra w WOT-a, nie wie nawet, że wchodzą patche i nie wie nawet, że wychodzą zmiany do tej gry, orientują się bardzo późno, albo nie orientują się w ogóle. Więc no tutaj jest pies pogrzebany. Prawda, Robin? Sianu Neko. Więc no tutaj jest... to się nie zdarzy, no. Ewentualnie ludzie, niektórzy mogą zrobić quita z gierki i to wszystko i w ten sposób nie płacić, nie? Poprzez te problemy, z którymi na przykład deweloper czy dany tytuł się pierdzieli. Prawda jest taka, że masa ludzi ma to w dupie. Dokładnie. I już nie będą chcieli przestać, bo zobacz jak to działa. To jest mega sprytny i cwany system wargamingu na utrzymanie player base'a. Patrz to. Powiedzmy, że jesteś kolektorem, albo jesteś graczem, któremu zależy na tym, żeby robić fajne wyniki, albo jesteś po prostu graczem, którego stać na wszystko. Co robisz? Żeby nie wypaść z mety, chcesz kupić każdy mocny, dobry czołg, żeby zawsze mieć możliwości, bo power creep ciągle gdzieś tam na przestrzeni lat rośnie, więc patrzysz sobie w przeszłość, wydałeś tyle i tyle pieniędzy i sobie myślisz, kurde, no dobra, no wydałem, szkoda mi tego. I druga rzecz, muszę wydawać ciągle te pieniądze, żeby zostać w obiegu. Nie? Of World of Tanks rampant monetization has been enough to alienate you and to stop you playing a game that you fell in love with for a variety of different reasons. So, to conclude, should you continue to be a collector inside World of Tanks? Honestly, I can't in good faith recommend that you should. Seeing how expensive this game has been in just the first 38 days and how expensive it might possibly be, although I do think this is an inflated figure for the rest of 2025, when this is serious money. It's like nice holiday money, or it's kind of like car money. And all of this for arguably some of the most lazy content that Wargaming have ever put out. Yeah, I can't in good faith recommend you do be a tank collector inside World of Tanks. Tak, to jest leniwy puts content, me in tak. this just really Ja nie wiem, czy to awkward, contentem można horrible, nazwać. disgusting position where I want to cover content like this. I want to create tank reviews on all of the vehicles because my content has always been there to try and allow you, the World of Tanks community, to make the most informed decisions that you possibly can. But honestly, in the last year, I just feel more and more like I'm some kind of cog in Wargaming's system. To krecik wrzuca. It's depressing. It's predictable. And I just really hope that the bar doesn't go any lower. But having traveled all the way to Cyprus in 2016 and delivered feedback literally to the gentleman at the top, Victor Kisley, I just have the crush. Jedna rzecz ode mnie. Jedna rzecz ode mnie. Tutaj o czym William mówi, czyli Cookie Baby, to jest to o tym kontencie. No dla mnie to nie jest nawet content, nie?
Dla mnie to nie jest nawet content. Ja content odbieram poprzez robienie nowych eventów, poprzez robienie nowych aktywności, poprzez robienie nowych wydarzeń, w których możemy faktycznie grać w grę, a nie mieć czym grać w grę. Poniekąd. Nie mówię, że od 1 do 1, bo mamy przecież czołgi drzewkowe, które wchodzą do gry i są nową częścią kontentu, tak? Zgadzam się, tak. Tylko wypuszczanie dla mnie skrzynek, nie jest w 100% kontentem, tak? Dla mnie content to jest zrób jakiś nowy tryb. Zrób coś, kurwa, takiego, czego jeszcze nie było, bo nowa premka to jest po prostu nowa premka. Ja bym chciał, żeby dla wargamingu tworzenie kontentu nie opierało się właśnie na bezmyślnym klepaniu premek, tylko o tworzeniu zawartości, która faktycznie na stałe gdzieś tam na przestrzeni czasu może z nami zostać lub powracać, ale też nie za często lub w bardzo zmienionej wersji. Bo ile razy możemy grać w tryb wafla albo mirny, nie? Przez 4 lata bierze żyg. Znaczy się, też nie do końca, że to jest content na chwilę, bo te dychy z nami zostają, nie? Ale chciałbym, żeby wargaming po prostu na tym nie bazowało. Ja chcę po prostu zobaczyć coś nowego, coś fajnego, jakieś wydarzenie, nie wiem. Pamiętacie tanki pikselowe? Siema Casey. Pamiętacie pikselowe tanki? Czemu ten projekt nie jest dalej rozwijany, żeby chociaż sobie wrócił po tych 5 latach? Ja nie jestem fanem odgrzewanego kontentu, definitywnie. Nie chcę, żeby to brzmiało tak, że sobie sam zaprzeczam. Ale jeżeli grasz w wafla przez 4 lata i tam się prawie nic nie zmienia, a masz fajny projekt z tankami, który mógłby wrócić chociaż raz po kilku latach, no to w odświeżonej wersji, z jakimiś zmianami, żeby ludzie mieli troszeczkę tej nostalgii, to byłoby to fajne i przyjemne, tak? Jeżeli nie dojdzie do takiego punktu przejedzenia, no to jest to spoko. Realization that I don't really matter in the grand scheme of things, and wargaming's tactics are based. Ale gdzie są nowe eventy? Gdzie są nowe pomysły? Basically to just No i try and widzisz, Robi, placate nie ma. their content creators. And I genuinely worry if they're in a position of really needing money right about now. And while I don't think World of Tanks is in any danger, I'll be very interested to see what September brings. Anyway, ladies and gents, boys and girls, that was a heavy trip down memory lane for me, honestly. But I really hope this gave scope to a lot of you who maybe haven't been along with the World of Tanks journey. And it's just absolutely terrifying to think that we've come from this, you know, all the way to this, where it feels like it's bad for everyone apart from wargaming. Anyway, that's it for today. Really hope you enjoyed this breakdown. If you did, give it a thumbs up. If you hated it, give it a thumbs down. And let me know in the comments down below what you feel about wargaming's rampant monetization. Do you feel like it doesn't really matter because you get to choose as to whether you purchase the vehicles or not, and you think that, hell, it's quite good to be a free-to-play player in the game, you don't have to spend anything on it, you still get a lot of good content going in here and there, or are you someone who's been completely alienated, you feel like everything has just gone too far? Have a good discussion in the comments down below, and I'm looking forward to it. And as always, thank you so much for watching. You've been epic, and hopefully I'll see you soon. No i to by było chyba na tyle, nie? Hi everyone, it's Quickie Baby and welcome back to World of Tanks, and today I've got a full tank review for you on this bizarre looking beast. This is the object Kust. It's a tier 8 Soviet tank destroyer in the game. Yeah, I know, another one. We've got a lot of Soviet tank destroyers, premium ones inside the game, so this one will have to be very different for it to justify any kind of your attention. And as you can see, with the armor layout on this vehicle, yes, it's very different indeed. This has a 130mm main armament, capable of doing 550 damage, with a hydro pneumatic suspension that can give it 10 degrees of gun depression, and it also has 110 kind of frontal arm concealment. And I'd say would be battlefield. So first up, I'm going to be rolling out in the Kust on Overlord, and this is against some tier 9 tanks, some tier 8 tanks, so fairly balanced matchmaking, although really this tank doesn't give a monkey's what it's shooting at. It reliably gets the job done.
this kind of pen, it's the standard pen on a griller, for example. Pankejka So when you're z shooting this at tier kurczakiem i 6s, z almost feels tym like cheating kurkami. within that regard. Although, you know, 279 is not perfect, right? It's not like you've got 300 standard pen like you'll have on a tier 10 tank destroyer. At least most of the tier 10 tank destroyers. So what I want to highlight here right off the get-go is a couple of things about this tank. One, a hydropneumatic suspension you can see. And you can also see that concentration right in the middle of the bottom of your screen there is always active, even when I'm turning to the left and to the right. However, I also want to highlight, do you see how much this one blooms out compared to a Stridsvagn? So if you're used to the Swedish tank destroyers where you can turn left and right and you've got absolutely no dispersion when you're turning the tank, then you're going to be disappointed with the Kust. You're going to have some issues, you really are. The Kust does bloom out a lot when you turn to the left and when you turn to the right. And this is why I'm saying that the experimental turbo might be pretty good on this tank. Remember that smooth ride doesn't help you your hull traverse dispersion. It only helps your moving forwards and backwards dispersion. So keep that in mind, that smooth ride isn't a way for you to be able to improve that. The only way that you could improve that is with a rotation device, or in this case, an experimental turbo. So here you can see A to było, no? Było to, we Nuneko, can było. fire, and without even leaving the siege mode, just roll back Do at 10 Hero kilometers an Warsów hour. kod QR. A lot of noobs will buy this tank, or they'll gamble in loot Kurwa, nie boxes mam and gdzie get tego- it and take it out onto the battlefield, and they just won't take a turbo. Not taking a turbo... So let me just clarify this, that the most important piece of equipment on any of your low top speed hydropneumatic tanks, like your Swedish tank destroyers, your tier 8, your tier 9, your tier 10, and this vehicle now as well, the most important piece of equipment is the turbo. If I could take multiple turbos on this tank, I probably would, because they shouldn't give its... We put as the... I digress. Yes, in my huge weak point. Shells. I'm going to play my Kust. Sometime, I would have survived that in an S. Up 3 kills, and we are just... Look at this armor starting to pull off now, right? Nie wiem, ja nienawidzę tego czołgu. Widzowie, szczerze nienawidzę tego czołgu. Dla mnie ten Kust jest maszyną, której mogłoby nie być i bym nawet kurwa się nie zorientował. Battlefield. Starting from today. Dobra, idziemy sobie chwilę pograć.